Jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł, że fajnie byłoby wyjechać do miejsca, gdzie na 100% nie będzie internetu. I tak się złożyło, że podczas jednego ze spotkań ze znajomym dowiedziałem się o małej miejscowości w Gruzji o nazwie Udabno. I to, co widzicie teraz, to jest autentyczny materiał z tego spotkania. To nie było dokręcane na potrzeby tego filmu, a można to poznać po moich długich włosach. Nie zastanawialiśmy się jakoś specjalnie długo, kupiliśmy bilety, spakowaliśmy plecaki i pojechaliśmy. Dotarliśmy na miejsce i zaczęliśmy poznawać otoczenie. I szybko okazało się, że w tej wiosce jest tylko 300 mieszkańców. Co czwarty dom jest zamieszkały, czyli 3 na 4 domy stoją puste. Cała ta wioska jest projektem ZSRR jeszcze z lat 80., więc jest bardzo nowa. I ludzie, którzy tam dzisiaj mieszkają, pochodzą ze Svaneti. To jest górzysty teren, a ludzie ze Svaneti ponoć to są ci pełnokrwiści Gruzini. Najbardziej waleczni. Jeśli myślisz o Gruzinach, to myślisz o ludziach ze Svaneti. Przesiedlili ich tutaj, bo bali się, że Azerowie dobiorą się do tego terenu, więc chcieli zrobić to pierwsi i zrobili małą wioskę pośrodku niczego. Cały ten teren jest bardzo suchy i jest ogromny problem z wodą. Więc jak oni chcieli zasiedlić wioskę właśnie w tym miejscu? Otóż w ZSRR wpadli na pomysł, że dobrze będzie zrobić porządny system melioracyjny i podnieść poziom wody 300 metrów pod ziemi na górę. Mieli pompy, które tłoczyły wodę do góry, ale po rozpadzie ZSRR zabrakło paliwa do tych pomp i krajobraz wrócił do swojego pierwotnego stanu. Jest w Udabno Polak, który założył swój biznes w tym właśnie miejscu 3 lata temu i prowadzi hostel. I jego budynki to są jedyne 2 budynki w całej wsi wymalowane na biało. Wszystkie inne są po prostu w kolorze betonu. Polacy są dla Gruzinów jednymi z najlepszych przyjaciół na arenie międzynarodowej. I stało się tak głównie za sprawą Lecha Kaczyńskiego. Spaliśmy w tym hostelu, ale tak na dobrą sprawę, i to wiem na 100%, że jakbyśmy podeszli do pierwszej lepszej osoby i zapytali, czy możemy przenocować, to nie byłoby problemu. Idziemy po prostu ulicą.
Łapie nas jakiś pan, mówi, o, cześć, to może winka. Подайте, пошли домой. Заходите, пожалуйста. Zaczął opowiadać, mówi, że dla niego się nie liczy to, jakiego ktoś jest wyznania, jakiej jest nacji, byle był dobrym człowiekiem. Это лекарство. Powiedziałbyś, niby prosty człowiek, mieszka w Udabno, pracuje na roli, idzie spać. A jednak mówi mądrzejsze rzeczy niż niejeden Polak pracujący w mieście. W tym samym hotelu, w którym spaliśmy my, spali Polacy, którzy wyjechali z Polski na rowerach i mają plan dojechać na tych rowerach do Australii. I jeżdżą po prostu po świecie i zatrzymują się w miejscach, które są dla nich wygodne. I zatrzymali się właśnie na jakiś czas w Udabno. I to jest niesamowite w ogóle dla mnie, rzucić wszystko, wziąć rowery i pojechać. Every question I ask myself, the answer is decision. Every time I think of this, I'm drowning in confusion. Help me now, 'cause I'm lost inside away. Jakie to jest przyjemne widzieć, jak ktoś fascynuje się takim aparatem fotograficznym i dla niego to jest ekscytujące poznawać ten sprzęt. Bo wiem, jak dla mnie było w jego wieku. Dowiedzieliśmy się, że w tym mieście było w ogóle kino. W tej małej, 300-osobowej dzisiaj wiosce było kino, z którego zostały dzisiaj kamienie. To, co widzicie, to jest byłe kino. Trzeci dzień, nasz ostatni dzień był naprawdę wyjątkowy. Był chyba najlepszym dniem ze wszystkich, bo dowiedzieliśmy się, że 20 km od tej wioski mieszka były mistrz zapasów ZSRR z lat 60. o imieniu Nikolas. Dla nas to było tak niepojęte, tak fantastyczne, że po prostu chcieliśmy pojechać i poznać tego człowieka. W końcu dojechaliśmy, to zauważyliśmy jedną chatkę i zaraz naprzeciwko tej chatki było ogromne jezioro. I to wszystko to była własność Nikolasa.
mieliśmy tylnej szyby w aucie, to tyle pyłu, ile weszło nam do tego auta, w życiu nie widziałem. Cali byliśmy pokryci kulem. Polecam serdecznie, jeśli ktoś się zastanawia nad wyjazdem do Gruzji i myśli, czy pojechać bardziej do Tbilisi, Gori czy Batumi, ja myślę, że u Dabno będzie ciapkę lepsze. Nic się. Szorstko, nie? Troszkę, nie szorstko, nie, jest dobrze, jest przyzwoicie.